Witam wszystkich na kanale Ogrodis M. Zapaleni ogrodnicy zacierają już ręce. Jest luty, dzień coraz dłuższy, jest coraz więcej słońca, więc i coraz więcej roślin można wysiewać. Dzisiaj postaram się podać listę i terminy wysiewów, które stosuję u siebie. Serdecznie zapraszam. Zacznę od roślin, które ja wysiewam najwcześniej. Można już to zrobić w styczniu, ale początek lutego do jego połowy jest terminem równie dobrym. W pierwszej kolejności wysiewam paprykę. Zarówno odmiany papryki ostrej i słodkiej. Papryka długo kiełkuje i ma długi okres wegetacji, więc tak wczesny wysiew jej sprzyja. Kolejną rośliną jest bakłażan, zwany też oberżyną. Tak wczesny wysiew sprawi, że owoce pojawią się w środku lata. Następna roślina, której produkcję rozsady zaczynamy dość wcześnie, jest seler. Do wyboru mamy po pierwsze seler korzeniowy, który wytwarza dużą, smaczną bulwę. Po drugie seler listkowy, który wytwarza jedynie liście. I po trzecie seler naciowy, ceniony za zgrubiałe i soczyste ogonki liściowe. Jeśli chcemy zbierać poziomki jeszcze w tym samym sezonie, również wysiejmy je w pierwszej połowie lutego, chyba że zrobiliśmy to w styczniu. Ogólnie wschodzi od 2 do 6 tygodni. Na początku lutego wysieję też por. I to zarówno odmiany wczesne, jak i odmiany późne, czyli zimowe. Odmiany zimowe dobrze znoszą niskie temperatury, zarówno te wczesnowiosenne, jak i zimowe. Są jednak mniej delikatne w smaku i bardziej zielone niż odmiany wczesne i średniopóźne. Te odmiany wczesne lub średniopóźne też warto wysiać ze względu na to, że one zazwyczaj szybciej rosną. Przeznaczone są do zbioru latem lub wczesną jesienią. Nie nadają się do pozostawienia na zimę, nie znoszą mrozów. Dlatego wysiewając por, warto wysiać też te odmiany zimowe, czyli późne. Jeśli chcemy uprawiać cebulę z nasion, początek lutego też będzie dobrym terminem jej wysiewu. Cebula należy do tych roślin, które charakteryzują się dość długim okresem kiełkowania nasion. Nieraz wzejdzie dość szybko, ale najczęściej nawet potrzebuje ponad 3 tygodni. Do tej pory wymieniłam rośliny, które z mojego doświadczenia warto wysiać jak najwcześniej. Jeśli nie zrobiliśmy tego w styczniu, zróbmy to na początku lutego. Powtórzę: papryka, bakłażan, seler, poziomki, por i cebula. Te rośliny wysiewam na początku lutego. Teraz powiem o roślinach, które możemy wysiewać około 15 lutego. Jeśli mamy ku temu warunki, chcemy przyspieszyć zbiór o 2-3 tygodnie, po 15 lutym wysiejmy bób. Po wysianiu bób dobrze jest trzymać w mieszkaniu, pod wpływem ciepła szybko wzejdzie. Po wykiełkowaniu jednak dobrze przenieść go w chłodniejsze miejsce. Będzie dobrze rósł w temperaturze od 15 do 18 stopni. Starsza rozsada znosi przymrozki do -6, dlatego do gruntu możemy wysadzać już pod koniec marca, na początku kwietnia, ale musimy wcześniej rozsadę zahartować. Więcej o przygotowaniu rozsady bobu znajdziecie w moim starszym filmie, którego link podam w opisie. Równolegle z bobem możemy też przygotować rozsadę szpinaku. Przyspieszymy tym zbiory o 2-3 tygodnie. Po 15 lutym wysiewamy też sałaty. Ja o tej porze roku wybieram odmiany wczesne, takie jak królowa majowych, ożarowska. Bardzo lubię też sałatę liściową Redin. Jest to odmiana sałaty dębolistnej o wąskich, długich liściach czerwono-wiśniowego koloru.
Bardzo ładnie wygląda na zagonach, ale też i na talerzu. O tej porze wysiewam też sałatę rzymską. Wysiew sałaty powtarzam co 2 tygodnie, by zapewnić sobie ciągłość zbiorów. Kolejną grupą, którą można wysiać w lutym, to rośliny kapustne, takie jak kapusta biała, czerwona, kalafior, brokuł i kalarepa. Te rośliny wysiewam około 20 lutego. W tym samym terminie wysiewam kapustę pekińską. Kapusta pekińska nie znosi pikowania, dlatego jej nasiona należy wysiewać pojedynczo do wielodoniczek, a rozsadę sadzić na miejsca stałe razem z bryłą korzeniową. W tym samym czasie wysiewam pak choi. To taka nowość na rynku, najczęściej zalecana do uprawy jako poplon. Zachęcałabym jednak do uprawy wiosennej. U mnie świetnie się sprawdziła. W zeszłym roku wysiałam na rozsady 24 lutego. W kwietniu sadziłam do gruntu. Na zbiór nie czekałam, aż osiągnie pełny wymiar. Zbierałam młode listki. Gdy robi się ciepło, pak choi wybija w kwiaty, więc nie ma co zwlekać ze zbiorami. Pak choi, podobnie jak kapusta pekińska, nie lubi pikowania. Wysiejmy więc w pojedynczych pojemnikach. Co jeszcze wysiewam w lutym? Otóż pod koniec lutego zaczynam wysiew pomidorów. Czasami zahaczam początek marca, ale zazwyczaj po 24 lutego startuję z siewem pomidorków. W tym roku wraz z pomidorami planuję wysiać bazylię. Zwykle wysiewałam ją w połowie marca, ale chciałabym w chwili wysadzania do gruntu mieć większą rozsadę, dlatego też wysieję ją wcześniej. Poza tym, zanim wysadzi się ją do gruntu, można uszczykiwać jej listki na wcześniejszą konsumpcję. Tak przedstawia się moja lista lutowych wysiewów. Jestem ciekawa, kiedy Wy wysiewacie podane przeze mnie rośliny. A może dopisalibyście coś jeszcze do tej listy? Powiedzcie też, na jakim etapie wysiewów jesteście. Czekamy na komentarze. Dzisiaj dziękuję, że zechcieliście poświęcić mi chwilkę i do następnego razu.